tosty wkładało się tutaj w taki dość nietypowy sposób w ramki. Elem to była fabryka o nazwie Elektro- und Metallwaren. Dwa druty w takich ceramicznych osłonkach. Zdejmuję te koraliki. O, teraz będzie można to fajnie wyczyścić. Ostrożnie. O, mam zdjętą całą grzałkę. Wszystko to wyczyścimy i postaram się to zmontować ponownie. I pomiędzy tymi rolkami jest rozpięta linka stalowa. O, jest wszystko ok. Ważne jest, żeby te druty od nagrzewnicy nie dotykały do aluminiowej obudowy. Już wszystkie się ładnie ruszają. Dobra, teraz może też na ten drugi. Tu mamy przykręcone, te nakrętki też. Mamy połączenie, czyli wygląda na to, że tutaj przez te spiralki grzejne przejście prądu powinno być. A w tej chwili ten toster pracuje jak taki klasyczny grzejnik. No, przyznam, że już taki całkiem smakowity zapach się tutaj rozchodzi. No, jeden już myślę, że mogę sobie wyjąć. Całkiem dobry. Cześć, dzisiaj chciałem Was zaprosić na odcinek o takim, no, dosyć nietypowym urządzeniu, które pokazywałem tutaj króciutko już pewnie kilka miesięcy temu po powrocie z targów Staroci, na których to urządzenie właśnie kupiłem. Myślę, że gdybym tak zapytał, co to właściwie jest, to pewnie część osób obstawiałaby, że jest to jakiś grzejnik elektryczny, a może coś w rodzaju takiej lampy na komary. Natomiast to jest, jak można wywnioskować z podpowiedzi, którą położyłem tutaj obok, to jest toster elektryczny, tylko że tosty wkładało się tutaj w taki dość nietypowy sposób w ramki otwierane tym pokrętłem na górze i można było też zmieniać stronę opiekania tych tostów, kręcąc pokrętłem w jedną albo w drugą stronę. Gdzieś widziałem takie określenie toster karuzelowy i to właśnie dotyczyło tego urządzenia. Aczkolwiek przyznaję, że jak zwróciłem uwagę na ten toster właśnie na targu Staroci, to w pierwszej chwili myślałem, że jest to zwykły grzejnik elektryczny, a wtedy szukałem eksponatów na wystawę grzejników, która miała miejsce zimą w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie i nawet jak już ten toster kupiłem, to ktoś pytał, ktoś mówił, że też był nim zainteresowany, bo chciał taki grzejnik postawić sobie na działce, czyli właściwie też nie odgadł przeznaczenia tego urządzenia. Tak jak powiedziałem, jest to toster o bardzo nietypowej konstrukcji. Ja widziałem, tak przeglądając sobie zdjęcia w internecie, może jeszcze 3 produkty, dwa produkty innych fabryk, które coś takiego mniej więcej w podobnym stylu robiły. Jest to toster wschodnio-niemiecki z fabryki Elem, o której za chwileczkę powiemy troszkę więcej. A ja bardzo się cieszę, że tutaj na kanale pojawia się też odcinek o tosterze i bardzo chciałbym, żeby w najbliższych tygodniach takich tosterów różnych i polskich i zagranicznych pojawiło się troszkę więcej, ponieważ wiosna będzie trochę pod znakiem tosterów we wspomnianym już Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Myślę, że mogę to już teraz zdradzić. Będzie miała miejsce wystawa poświęcona właśnie starym tosterom. Niektóre fantastyczne, sprowadzone specjalnie ze Stanów Zjednoczonych. Będzie tam pewnie ze 20-30 różnych tosterów, o ile się zmieszczą, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. I myślę, że ten toster również znajdzie się na ekspozycji w ramach wystawy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Jeszcze w tej chwili nie mówię, kiedy ta wystawa dokładnie będzie. Wydaje mi się, że gdzieś od początku maja, na pewno gdzieś w okolicach majowej nocy muzeów powinna ta wystawa być dostępna, ale jeszcze tego dokładnie nie wiem. Opublikuję tutaj na pewno taką zapowiedź o tej wystawie, a ja też postaram się pojechać do Olsztyna, no zarówno po to, żeby wystawę obejrzeć, może nawet w samą noc muzeów, jak i może ewentualnie po to, żeby pokazać Wam relację z przygotowania do tej wystawy. Postaramy się wtedy rzucić okiem na kilka takich tosterów, które będą na wystawie prezentowane i może wtedy właśnie trafi tam także ten toster, ale przede wszystkim, żeby mógł być na wystawie pokazany, trzeba go teraz wyczyścić
żeby się ładnie prezentował. No i przy okazji sprawdzimy też, czy w ogóle jest sprawny i mam nadzieję, że pod koniec tego odcinka uda się nam skosztować kilka tostów zrobionych właśnie na tym tosterze. Opakowanie z tostami na razie odłożyłem, chociaż mam wielką nadzieję, że będziemy mogli je tutaj wykorzystać, że to urządzenie okaże się sprawne. Wspomniałem Wam o grzejnikach elektrycznych. Tutaj na tym kanale jest już co najmniej kilkanaście dłuższych odcinków o różnych starych właśnie urządzeniach elektrogrzejnych. No bo w zasadzie taki toster nie działa jakoś szczególnie w odmienny sposób. Zasada jest ta sama. Mamy tutaj element grzejny ze spiralkami, które się nagrzewały, tyle że w tym przypadku służyło to nie tyle do nagrzewania powietrza w pomieszczeniu, w którym takie urządzenie się znajduje, tylko do opiekania tostów włożonych tutaj w te ramki, aczkolwiek sądząc po budowie tego urządzenia, po braku tutaj jakiejś zewnętrznej osłony, on też przy okazji prawdopodobnie całkiem nieźle grzał. Może był to jeden z powodów, dla których tego rodzaju konstrukcje jakoś szczególnie się nie przyjęły, bo myślę, że tutaj jednak te straty ciepła są bardzo duże, większe niż w przypadku tosterów, w których takie tosty trafiają do jakiejś takiej w miarę zamkniętej obudowy, gdzie jednak to ciepło tak nie rozchodzi się na boki. Ale na pewno jeśli chodzi o design, jest to urządzenie bardzo ciekawe. Czy działa? Zobaczymy. Rzućmy najpierw okiem na tabliczkę znamionową, którą postaram się tutaj z boku wyświetlić. Made in Germany, to jest, tak jak powiedziałem, toster wschodnio-niemiecki, enerdowski, prawdopodobnie pochodzący gdzieś, tak jak przeczytałem, z lat 50. Tego tak dokładnie nie jestem pewien, kiedy te tostery były produkowane, ale powiedzmy najpóźniej, pewnie gdzieś z przełom lat 50. i 60. Nowszych tego typu tosterów raczej nie widziałem. Napięcie znamionowe 220 V, moc 1200 W. Wydaje mi się, że widziałem też takie tostery 800 W. No i tutaj na środku tej tabliczki znamionowej jest logo Elem. Pozwólcie, że ja sobie wyciągnę moją małą ściągawkę. Elem to była fabryka o nazwie Elektro- und Metallwaren. Elem to jest skrót od tego Elektro- und Metallwaren, czyli towary elektryczne i metalowe, a fabryka ta mieściła się w czasach NRD w miejscowości Zwindt-Schöna koło Halle. Właściwie jak sobie popatrzyłem na mapkę, to Zwindt-Schöna leży dosłownie tuż pod miejscowością Halle, w której nawet chyba 2 albo 3 razy byłem, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem ani o takich tosterach, ani o takiej fabryce i Zwindt-Schöna nie odwiedziłem, a przynajmniej nie odwiedziłem świadomie, być może przez nią przejeżdżałem. Ta fabryka Elektro- und Metallwaren Zwindt-Schöna należała do kombinatu VEB Elektrowaren Halle. Było to oczywiście wszystko państwowe fabryki, chociaż wcale nie wykluczam, że fabryka w Zwindt-Schöna powstała na miejsce jakiejś upaństwowionej, jeszcze przedwojennej fabryki. Muszę troszkę więcej poszukać o jej historii, bo na razie nie dotarłem do tego, co w tej fabryce mieściło się w latach przedwojennych. Bardzo często były to jednak fabryki odbierane właścicielom, jakieś produkujące elektryczne czy właśnie metalowe produkty w okresie międzywojennym, czy nawet jeszcze przed I wojną światową, ale o tym muszę jeszcze poszukać troszkę więcej. Jeżeli chodzi o inne produkty produkowane w fabryce Elektro- und Metallwaren Zwindt-Schöna, to widziałem też grzałki elektryczne, takie zanurzane, nie wiem, w kubku z wodą. Widziałem też takie dosyć ciekawe urządzenie, nazywało się to sauna do twarzy, taki jakby kielich, chyba wykonany z aluminium, który przytykało się do twarzy, no i on tam jakoś ogrzewał powietrze, czy być może też jakieś tam nalewało się wodę, robiła się z tego para i miało to oczyszczać skórę twarzy. Nawet gdzieś kiedyś taką saunę do twarzy widziałem, ale nie miałem pojęcia, że pochodzi ona z tej samej fabryki. Postaram się coś takiego znaleźć do obejrzenia tutaj na kanale. Chyba jakiś samowar elektryczny, coś takiego do podgrzewania, coś w rodzaju czajnika elektrycznego z tej miejscowości widziałem i chyba jeszcze jakiś wyciskacz do soków. W każdym razie jakieś różnego rodzaju urządzenia elektrogrzejne były tam produkowane. Postaram się więcej takich urządzeń zdobyć. No i jak szukałem sobie jeszcze informacji o tej fabryce w Zwindt-Schöna, to trafiłem tylko na kilka wzmianek dotyczących tego, że była to jedna z fabryk, które w NRD zatrudniały więźniów osadzonych w różnych NRD-owskich więzieniach, a w tym przypadku chodziło nie tyle o więzienie, co o poprawczak w Halle.
w tej miejscowości w tej fabryce Elektrond Metallwaren w miejscowości Zwintrzena byli zatrudniani właśnie młodociani, no nie pensjonariusze, ale więźniowie Poprawczaka w Halle. No w czasach NRD-owskich zarówno do więzienia, jak i do Poprawczaka można było trafić nie tylko za przewinienia natury kryminalnej, ale też za różne, no że tak powiem, kwestie niezgodne z panującą tam marksistowsko-leninowską ideologią. W każdym razie, no warto o tym pamiętać, że być może przy produkcji takich tosterów również pracowała młodzież z Poprawczaka w Halle. To jest chyba wszystko, jeżeli chodzi o historię tego urządzenia. Tutaj jeszcze na tym denku jest napisane, tu jest DP numer 13302, to jest chyba numer patentowy. I jest tutaj typ tego tostera M5. Najczęściej jak się wpisze LM Toster M5 w internecie, to można zdjęcia tego typu urządzeń zobaczyć. Chyba nawet w kilku niemieckich muzeach designu. Te no, bardzo ciekawe modele się znajdują. Ja, tak jak powiedziałem, jeszcze chyba z 2 innych wytwórni widziałem troszeczkę podobne tostery karuzelowe, działające na podobnej zasadzie, różniące się detalami, ale generalnie wyglądające bardzo podobnie jak ten. No i co? I w ramach tego dzisiejszego filmu chciałbym ten toster rozmontować, przede wszystkim po to, żeby go wyczyścić, a poza tym po to, żeby jednak troszeczkę lepiej poznać jego budowę. No ale przede wszystkim, żeby go wyczyścić, bo bez demontażu tego tostera tutaj do wielu miejsc po prostu się nie dostaniemy. Może tak, ja najpierw zdejmę tutaj to pokrętełko, które znajduje się na samej górze. Pytanie tylko, czy będę w stanie je odkręcić, nie uszkadzając tej bakelitowej części. Może zwinimy to na razie. Tutaj niestety ta śrubka bardzo mocno siedzi, aczkolwiek obawiam się, że bez demontażu tego, no zobaczymy. W takim razie odkręćmy najpierw może śrubki znajdujące się tu przy tych nóżkach, chociaż to nam chyba wiele nie da, po prostu zdejmiemy te nóżki z podstawki, ale może one trzymają też jakieś inne elementy tego urządzenia. No tak czy inaczej, trzeba to pod tymi nóżkami też wyczyścić. Tam są chyba jednak po prostu nakrętki z drugiej strony i w tym przypadku kręcę śrubą razem z nakrętką, bo nic się nie odkręca. W takim razie odkręćmy tutaj tę nakrętkę. O, ona się nawet bardzo lekko odkręca. I spróbujmy zdjąć tę dolną część tostera. O, ja tutaj napsikałem troszkę WD-40 w tę szparę wokół podstawki. O, i teraz dopiero udało mi się zdjąć tę podstawkę. Tak, tutaj są, o, one nawet odpadły tutaj, jak odkręcałem 2 nakrętki od tych nóżek. I tutaj trzecia nóżka też jest po prostu przymocowana nakrętką. Ja ją też odkręcę, bo ułatwi nam to czyszczenie całej tej podstawki. Może tak, tu przytrzymam. Tutaj odkręcę. Fajnie. Dobra, tutaj mamy podstawkę z tabliczką znamionową, to trzeba będzie wyczyścić. Tutaj mamy gniazdko do podłączenia przewodu zasilającego i mamy dwa druty w takich ceramicznych osłonkach idące już tutaj do tego elementu grzejnego. No i mamy nakrętkę, która trzyma tutaj resztę tego tostera i 4 nakrętki trzymające tutaj osie, na których poruszają się te skrzydełka, do których wkładaliśmy grzanki. Spróbujmy teraz odkręcić tutaj 4 nakrętki i tę na środku, aczkolwiek obawiam się, że i tak nie zdejmę tej podstawki, bo będą ją trzymały tutaj druty w tych koraliczkach. No chyba że zdejmę te ceramiczne koraliki. Zobaczymy. Zobaczymy, czy przynajmniej uda nam się zdjąć na tyle tę podstawkę, żeby ją tutaj od środka ładnie wyczyścić. Tutaj niestety nie mogę odkręcić tego bakelitowego pokrętła, bo tutaj zupełnie pęknięta jest ta śrubka, która trzyma je na osi tego tostera. Ale zobaczmy, na razie odkręcę tutaj te 4 nakrętki.
odkręćmy jeszcze tę nakrętkę. Tak, ale tak jak myślałem, to nam dużo nie da, bo blokują tutaj te ceramiczne elementy. No nic, myślę, że nie ma innego wyjścia. Musimy odkręcić tutaj te przewody, zdjąć z nich koraliki i wtedy dopiero będziemy mogli te same druty wysunąć i zdjąć tutaj podstawkę. Tę nakrętkę mogę już odkręcić. Oczywiście można by nie ruszać, nie demontować tego tostera, ale wtedy go nie wyczyścimy ładnie. Nie poznamy też dokładnie jego budowy. Podkładeczka już zeszła. Skrzydełka schowam, żeby się nie zniszczyły. Nakrętka. I podkładka. I mogę zdjąć już tutaj te druciki. Ok. No dobra, to tutaj zdejmuję te koraliki. Trzeba je będzie potem w ten sposób założyć, żeby one nachodziły tak jeden na drugi. Tymi cieńszymi końcami do góry. No będziemy się z tym później bawić. Zdejmuję te koraliki. Okay. I tutaj tak samo z drugiej strony. Nakrętka. Podkładka sprężynująca, podkładka. Tu mi, tak jak powiedziałem, jedna taka sprężynująca podkładeczka gdzieś upadła, ale zaraz ją znajdę, jak nie, to wymienię na inną. Zdejmujemy też ten przewód. Musimy tutaj ścisnąć tę końcówkę i zdejmujemy koraliki. Położę je tutaj gdzieś z boku, żeby się nie pomieszały z tymi. Oj. Dobra, zaraz je włożę do pudełeczek. Teraz teoretycznie te druty powinny pozwolić nam... Tutaj jeszcze musimy te blokady zdjąć. Ok. Zdjąłem. No i teraz podstaweczka powinna nam zejść. Tak czy nie? Co ją tu jeszcze trzyma? Ok. O, teraz będzie można to fajnie wyczyścić. Teraz mogę zdjąć też tę kratownicę, osłonkę. Tutaj spróbuję zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli wyjąć cały ten element grzejny. To były przecież rzeczy, które no, musiały być w stosunkowo łatwy sposób wymienne. Trzeba tu odkręcić tę nakrętkę na całej tej osi. Dobra. I spróbuję teraz to wszystko zsunąć. Ostrożnie. O, mam zdjętą całą grzałkę z tego tostera. Mogę ją tutaj postawić. Myślę, że tutaj fajnie widać te elementy tostera, czyli ta cała obudowa z tymi ramkami na tosty. No, tak jak powiedziałem, niestety nie jestem w stanie zdjąć tego pokrętła. Nie będę się z tym szarpał, żeby tego, broń Boże, nie uszkodzić. Tutaj mamy najważniejszy element tostera, jego serce, czyli grzałkę, która wygląda na sprawną, osłonkę, taką kratownicę na grzałce. Tutaj mamy te izolujące, te izolatorki, takie koraliki na tych przewodach. Nóżki, dolna część obudowy z gniazdkiem do podłączenia przewodu. No i pokrywka od spodu tego tostera z tabliczką znamionową, nakrętki, śrubki. Wszystko to wyczyścimy i postaram się to zmontować ponownie.
Przyniosłem ten toster już do warsztatu po takim no dosyć porządnym, powiedzmy, wyczyszczeniu. Wziąłem go do zlewozmywaka, wyczyściłem te wszystkie aluminiowe elementy, wyczyściłem tutaj też tę główną część tostera. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że udało mi się tutaj jednak od środka otworzyć tę pokryweczkę całego tego mechanizmu poruszającego tymi ramkami na grzanki. Pokażę Wam to w zbliżeniu. O, myślę, że teraz będzie to dosyć dobrze widoczne. Zobaczcie, tam jest po prostu taka rolka na środku, w tym miejscu. I tutaj są 4 rolki na każdej z tych osi od ramek, w które wkłada się grzanki. I pomiędzy tymi rolkami jest rozpięta linka stalowa. Ona jest tutaj skrzyżowana na wyjściu z tej głównej rolki połączonej z pokrętłem i później przechodzi przez każdą z tych malutkich rolek i kręcąc tym pokrętłem po prostu wprawiam jednocześnie w ruch te rolki. To jest nawet dosyć fajne, bo gdyby nam tutaj ta linka pękła, albo gdyby kiedyś trafił się taki toster z uszkodzonym tym mechanizmem, no to wystarczy sobie tutaj na to popatrzeć. Ja zrobię też na wszelki wypadek zdjęcie, dokupić taką cieniutką linkę stalową i taki element do jej połączenia i można to bardzo fajnie przywrócić ponownie do pracy. Przy okazji to też trochę wyczyściłem i naoliwiłem. Tutaj ta oś w ogóle jest tylko tak w tę rolkę włożona. Ja to teraz ponownie zamknę, czyli w ogóle, żeby się tutaj dostać, nie trzeba tak naprawdę tego pokrętła od góry wyjmować. O, już to zamontowałem. Te ramki się przesuwają. Zaleta jest też taka, że można, o właściwie przy wykrzywieniu takiej ramki można ją po prostu przekręcić. Ona się tam na tej rolce przesunie. O, jest wszystko ok. Dobra, i ważne, żeby ta oś też tutaj siedziała. Tutaj, nawiasem mówiąc, była taka podkładka. Nie wiem, czy nie, sądząc po okresie, w którym ten grzejnik powstał, nie wiem, czy nie jakaś azbestowa, czy z domieszką azbestu, ale ona się rozpadła, także ja tak czy inaczej ją usunąłem. Zrobiłem sobie tutaj taką podstawkę i spróbujmy wziąć się za ponowny montaż tego urządzenia, czyli co? Zakładam tutaj całą tę spiralę grzejną. Jeszcze w tej chwili nie jestem pewien, w którą stronę najwygodniej będzie ją odwrócić. Tutaj na chwilkę zdejmę jeszcze te malutkie izolatorki, bo chyba będzie mi wygodniej najpierw założyć je tutaj w podstawie tego grzejnika. Ok, to są takie dwa, które dotykają właśnie do obudowy. Teraz co? Założymy tę kratownicę. Tutaj momencik, bo jedna jest, o, troszeczkę takie, ona ma takie ząbki. Będzie ta osłaniająca kratownica. O, i tam są takie druciki, które muszą trafić w 2 otworki w pokrywie. Teraz spiralę jeszcze możemy przekręcić w razie potrzeby. Dobra. No i teraz chyba powinniśmy założyć tę podstaweczkę. Tylko tak, jak ona powinna być zamontowana? W ten sposób i tu będą przechodziły te 2 druty, tak? Dobra, czyli tak, tu musimy w każdym razie w tych otworkach zamontować izolatorki. I na te izolatorki od drugiej strony musimy te mocujące je podkładeczki założyć, więc może to najpierw zrobię. Tutaj mam ten izolatorek włożony, drugi też, przytrzymam je ręką i tu od drugiej strony nakładam na nie te malutkie czarne zaciskowe podkładki. Podkładka założona, teraz drugi. Ok, podkładka założona. Te izolatorki już się tutaj ładnie trzymają. Ważne jest, żeby te druty od nagrzewnicy nie dotykały do aluminiowej obudowy. Teraz muszę już tutaj unieruchomić, przykręcić całą tę grzałkę, czyli nakładam podkładkę i nakrętkę. Chwilkę to będzie trwało. No dobrze, tutaj ustawiłem sobie tę osłonkę, ustawiłem tę nagrzewnicę, śruba jest, nakrętka, przepraszam, jest przykręcona. Patrzę, tutaj mam takie wypustki do zamontowania tej podstawki.
One powinny wejść w tej pozycji, wtedy tutaj wejdą nam przewody i będą prowadziły do gniazdka. Wszystko powinno być ok. Czyli teraz jeszcze raz sprawdzę mocowanie tych izolatorków. Ok. Wkładam tutaj te druty od nagrzewnicy, od grzałki. Dobra. Muszę tutaj trafić w oś. Teraz muszę tymi pręcikami od tej kratownicy trafić tutaj w otworki w podstawce. Raz. No, gdzie ten drugi? Jest. Dwa. Ok. Przewody się tam ładnie układają. Tak. No i teraz tutaj muszę tymi ośkami od ramek trafić też w otwory w podstawce. No i dobra, no chyba jest to mniej więcej dopasowane. Dobrze, to teraz te osie tych ramek na grzanki możemy przykręcić, tylko tutaj jeszcze od spodu są, jeżeli dobrze pamiętam, podkładki, a tutaj już idzie chyba tylko sama nakrętka. Tak samo tutaj. Tutaj też od środka podkładeczka, tutaj podkładeczka. No i nakrętki. Raz. Dwa. Trzy. Mechanizm działa. To jest 9. No i teraz jeszcze przykręcam tutaj całą tę oś. O, chyba mocno się to trzyma. No, tutaj niestety z jedną ramką mam jakiś problem. Nie, już jest ok. No coś tutaj widocznie źle wskoczyło. Już wszystkie się ładnie ruszają. No dobrze, teraz ważna, choć żmudna część, czyli musimy tutaj na te druty nawlec z powrotem te koraliki, te izolatorki. No to biorę się po kolei tym węższym końcem do góry, tak żeby one na siebie ładnie nachodziły. O. Tak jak powiedziałem, chwilkę mi to zajmie, zaraz wam pokażę, jaki był efekt. Dobra, teraz może też na ten drugi drut. Ok, ten jeden będę mógł już zaraz zamontować tutaj na tym styku. O, tutaj go nakładam. Podkładeczka. Podkładka sprężynująca. Nakrętka. Dokręcam. Ok. No i tutaj tak samo. Podkładka. Podkładka sprężynująca, nakrętka. Ok. Jeszcze to zaraz dokręcę. Ok, no wydaje mi się, że jest to dobrze zamocowane. Ważne tutaj sprawdzić, żeby te małe izolatorki, które trzymają się w obudowie, były tutaj zamocowane, żeby te druty nie dotykały, broń Boże, do tej aluminiowej obudowy, ale to też od środka tutaj ładnie widać. O, w tym miejscu tam są te jeden i tutaj z drugiej strony
jest drugi z tych izolatorów. No a tutaj mamy to wszystko przykręcone. Tu mamy przykręcone, te nakrętki też. No to co, to teraz chyba możemy zamykać tę pokrywę. No tak, tylko przed zamknięciem tej pokrywy musimy do niej przykręcić nóżki, bo one mają nakrętki od środka. No to zakładam teraz, no nie wiem jak, tutaj jest gniazdko, to może w ten sposób. Zakładam tę dolną pokrywę. Tutaj brakowało mi, prawdę mówiąc, podkładki, a tu chyba była jednak podkładka. Nie wiem, może ja ją włożyłem gdzieś, gdzie jej być nie powinno. No to włóżmy jakąś inną podkładkę, o ile się zmieści, chyba tak. I przykręcamy nakrętkę. Ok. Myślę, że ładnie jest to zmontowane. Mechanizm działa. Toster mamy ponownie zmontowany. Cieszę się, że ten mechanizm działa. Cieszę się, że zobaczyliśmy dosyć dokładnie, jak wszystko to jest zrobione. No, przyznaję, że tu jednak jeszcze do czyszczenia bardzo dużo mi zostało, bo widzę, że tutaj ciągle jeszcze, zobaczcie, te ramki są brudne, tutaj jest jeszcze sporo brudu. No ale dobra, to sobie mogę, powiedzmy, siedzieć i już tutaj od zewnątrz to wszystko czyścić. Najważniejsze, że tam wyczyściliśmy te elementy tostera, których wyczyszczenie nie było możliwe bez demontażu, czyli tam między innymi tutaj tę całą podstawkę. Nie jest już źle. Ja bym jeszcze koniecznie sprawdził tutaj połączenie. Dotykam teraz do tych bolców w gniazdku. Mamy połączenie. A dotykam do jednego z nich i do obudowy tostera. Nie mamy nigdzie połączenia. I tak samo drugi i do obudowy nie mamy. A pomiędzy nimi mamy połączenie. Czyli wygląda na to, że tutaj przez te spiralki grzejne przejście prądu powinno być. Spróbujemy go najpierw na próbę podłączyć do takiego 24V transformatora ochronnego. Postawiłem sobie na stole mój 24V transformator ochronny i jest już włączony tutaj do listwy zasilającej. Włączyłem. Transformator pracuje. Nie sądzę, żeby ten toster się przy tym napięciu 24V w ogóle w jakikolwiek sposób nagrzał. Troszkę może faktycznie coś tutaj czuję, ale może to jest tylko sugestia. Dobra, podłączmy go w takim razie przez regulator napięcia i powolutku będziemy podnosić napięcie, zobaczymy, jak będzie działał. Podłączyłem ten toster przez mój regulator napięcia. Tutaj mam napięcie bardzo obniżone. Jeszcze nie jest włączony do zasilania. Prawdę mówiąc, to takie próby starych urządzeń można dla bezpieczeństwa robić przez szeregowo podłączoną, nie wiem, na przykład 100W albo mocniejszą żarówkę. Wtedy w przypadku zwarcia w takim urządzeniu po prostu będzie się świeciła żarówka. Ale sprawdziliśmy tutaj połączenia miernikiem, sprawdziliśmy na transformatorze ochronnym. Myślę, że powinno to działać. Włączę w takim razie zasilanie. O, i od razu słychać spiralę tostera. Podnoszę delikatnie napięcie. No i czuć już tutaj troszeczkę, jak zaczyna lecieć ciepłe powietrze. A w tej chwili ten toster pracuje jak taki klasyczny grzejnik. No teraz już grzeje, prawdę mówiąc, całkiem porządnie. O, i nawet się już ta spirala tutaj zaczęła czerwienić. I tu też z tej strony, i z tej też. Dobra, wyłączę go na chwilkę. Toster jest sprawny, natomiast żeby zrobić jego próbę, oczywiście przyniosę przygotowane pieczywo tostowe. No to przyniosłem tutaj trochę tostów i zaraz zobaczymy, jak urządzenie działa w praktyce.
No, ramki całkiem ładnie tutaj nasze tosty mieszczą. Ok. Powiedzmy na razie z jednej strony. Włączam w takim razie toster. Podniosę napięcie. I czekamy. No, przyznam, że już taki całkiem smakowity zapach się tutaj rozchodzi. Jeszcze, prawdę mówiąc, za bardzo nie widać, ale już tak troszeczkę zaczynają się te tosty przypiekać. W każdym razie ładnie pachną. No tak troszeczkę już brązowieją jakby. I takie się robią lekko wysuszone. A przy okazji trzeba przyznać, że faktycznie ten toster tutaj całkiem solidnie grzeje. Także w chłodnej kuchni pełnił jednocześnie rolę grzejnika. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej, pewnie był dosyć mało ekonomiczny, bo jednak duże straty ciepła i straty energii powodował. Ale zobaczcie, o, już tak ładnie brązowieją nasze tosty. Szczerze mówiąc, to już można by sobie fajne kanapki z nich zrobić. No, jeden już myślę, że mogę sobie wyjąć. Całkiem dobry. Zobaczcie, jak się ładnie przypiekają. No dobra, ja myślę, że jak na mój gust zmniejszam napięcie, wyłączam. Jak na mój gust te tosty są już zupełnie fajne. Niektóre nawet się tak dosyć mocno spiekły. Ja sobie teraz idę na śniadanie, zjem sobie te tosty. No a Was zapraszam na wystawę o tosterach w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Jeszcze dokładnie nie wiem kiedy, powiem to w najbliższym czasie. Myślę, że gdzieś na przełomie kwietnia i maja, na pewno w maju będzie tam można zobaczyć nie tylko ten, ale kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych starych tosterów, wiele z nich sprowadzonych specjalnie na tę okazję ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że będę o tej wystawie mógł niebawem powiedzieć więcej, a dzisiaj bardzo Wam dziękuję za przegląd tego no, dosyć nietypowego i fajnie skonstruowanego tostera z fabryki Elem, czyli Elektro- und Metallwaren w miejscowości Zwintrzena koło Halle w byłej NRD. Toster prawdopodobnie gdzieś z lat 50. znaleziony w Warszawie na giełdzie staroci. Jeden z takich właśnie o bardzo nietypowej konstrukcji i bardzo się cieszę, że dzisiaj mieliśmy okazję dość dokładnie tę konstrukcję obejrzeć, a przy okazji tak no przynajmniej z grubsza ten toster wyczyściliśmy. Ja jeszcze nad nim trochę popracuję i będzie on na pewno fajnym, ciekawym, nietypowym eksponatem na wystawie. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj. Ja lecę na śniadanie, bo przyznaję, że już troszeczkę chce mi się jeść. Tosty wyglądają no całkiem smakowicie, muszę powiedzieć. A my spotkamy się niedługo przy przeglądzie jakiegoś kolejnego tostera. Myślę, że z polskiego, tym razem z fabryki Elektrogrzejnik w Bielsku Białej. Dziękuję Wam jeszcze raz, cześć, do zobaczenia. No i smacznego, jeżeli też jecie akurat tosty.